Dzień dobry, witam Państwa na kanale Otoneurologia Praktyczna. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z pacjentką, panią Pauliną, którą leczymy z powodu migreny przedsionkowej, a więc jednej z najczęstszych przyczyn zawrotów głowy, jakie tylko są. Pani Paulino, proszę powiedzieć pokrótce, jakie Pani były objawy, zanim zaczęliśmy leczenie? Światłowstręt, zawroty głowy, niemożność spania na płasko, bo to też powodowało zawroty głowy, częste bóle głowy, bardzo częste bóle głowy, gdzie po prostu faszerowałam się non-stop tabletkami. Tak, z tego co mówiliśmy, te zawroty pojawiały się, kiedy Pani wykonywała jakieś ruchy, na przykład pochylała się Pani do przodu, prawda? Dokładnie, tak. Opisywała Pani też, że kiedyś Pani jakiś kurz chciała wyczyścić pod łóżkiem i to schylenie się spowodowało też gwałtowny atak zawrotów głowy, prawda? Tak, były zawroty głowy i zdarzył się upadek. No właśnie, jak te zawroty się zdarzały, to jak długo trwały te epizody? To zależało od tego, co tak dokładnie robiłam. Jeżeli na przykład zbyt długo leżałam na płasko, to nawet do minuty potrafiło mi się mocno kręcić w głowie. To był taki trochę helikopter, jakby człowiek był lekko podchmielony, ale oczywiście nie było takiego stanu. Natomiast było to bardzo nieprzyjemne i powodowało mdłości. No właśnie, czyli objawy mogłyby sugerować, że jest to problem z otolitami, ponieważ zawroty pojawiały się przy zmianie pozycji ciała, również pozycji leżącej, ale jednak to nie były otolity. A proszę powiedzieć, czy mogła Pani leżeć na płasko? Nie, bardzo podwyższone gdzieś tak wysoko poduszki, jak najwyżej głowa, żeby po prostu te zawroty głowy się nie pojawiały, bo nie mogłam zwyczajnie zasnąć. No właśnie, a proszę powiedzieć, jakie były objawy dodatkowe? Mam na myśli tutaj na przykład bóle głowy. Bardzo częste bóle głowy w okolicach oczu, czoła i tutaj skroni. Bardzo mocne, kujące wręcz. No właśnie, i jak długo w sumie te wszystkie objawy trwały? 2 lata. Dobre 2 lata. 2 lata. Proszę powiedzieć, bo udało się jakby to zdiagnozować, wdrożyć leczenie. Jak się czuje Pani po tym leczeniu? Bardzo dobrze. Dużo mi pomogły te tabletki. Już mogę normalnie leżeć na płasko. Też zmniejszył się światłowstręt, bo miałam światłowstręt do normalnego światła białego. Powodowało to mdłości. Teraz już praktycznie normalnie mogę funkcjonować. Jest ok. Pani wspominała, że nawet zmieniła Pani żarówki w domu, żeby nie były o takiej jasnej barwie, tylko ciepłej barwie. Tak, ciepła barwa żarówek. Najlepiej jeszcze półmrok. Jak miałam takie duże napady światłostrętu, to po prostu siedziałam w półmroku, żeby nie powodowało mdłości. Rozumiem. Pani Paulino, zatem życzę, żeby dalej trwała poprawa, żeby choroba się wycofywała i bardzo Pani dziękuję za tą relację. Dziękuję. Pozdrawiam, do widzenia.